Jakie nowe auto wybrać w 2026 roku? No bo jak pewnie wiesz, najgorsze w kupowaniu nowego auta wcale nie jest to, że po kilku latach coś może się popsuć. To normalne. Najgorsze jest to, jak już po kilku miesiącach zaczynasz czuć, że kupiłeś samochód, który totalnie nie pasuje do twojego życia, tylko do cudzej mody. Niby wszystko się zgadza, niby jest nowy, pachnący i teoretycznie lepszy od starego. A ty i tak coraz częściej łapiesz się na myśli, kurczę, chyba to nie do końca o to mi chodziło. I właśnie dlatego ten materiał nie jest o autach, które robią najlepsze pierwsze wrażenie w salonie. To nie jest lista samochodów do chwalenia się ekranami, LEDami i tym, że mają 7 trybów jazdy, które w praktyce i tak niczego nie zmieniają. To jest lista aut, które w 2026 mają po prostu sens, jeśli chcesz kupić coś nowego i po chwili tego nie żałować. I tak, wiem, co część osób może zaraz napisać. Przecież sam regularnie ciśniesz po SUV-ach, a teraz je polecasz? Wiecie, ja dalej uważam, że rynek poszedł w złą stronę. Dalej uważam, że mnóstwo ludzi kupuje dziś SUV-a nie dlatego, że naprawdę go potrzebuje, tylko dlatego, że wszyscy wokół już to zrobili. Ale z drugiej strony nie mam zamiaru udawać, że ten segment całkowicie nie istnieje. Dlatego w dzisiejszej piątce są 2 SUV-y. I oba są tutaj nie dlatego, że nagle zmieniłem front. Są tu dlatego, że akurat te 2 naprawdę warto polecić. A trzeba być obiektywnym. Mazda CX-5. Zacznę od auta, które niby wpisuje się w modę na SUV-y, ale w praktyce jest zrobione zupełnie inaczej niż większość tej całej napompowanej konkurencji. Jak wspomniałem przed chwilą, do SUV-ów mnie specjalnie nie ciągnie. No ale od każdej zasady trafia się wyjątek i właśnie takim wyjątkiem jest Mazda CX-5. Dlaczego? Bo to jest SUV zrobiony trochę po staremu. Nie w złym sensie. W dobrym. Nie ma tu wrażenia, że ktoś za wszelką cenę chciał stworzyć samochód pod modę, tabelkę, prezentację dla działu marketingu. CX-5 jest po prostu normalna, spokojna, dopracowana i właśnie przez to broni się lepiej niż spora część bardziej nowoczesnych rywali, którzy na początku wyglądają świeżo, a po czasie zaczynają być zwyczajnie męczące. Obecna CX-5 wypada bardzo mocno wśród rodzinnych SUV-ów, a model nadal figuruje w polskiej ofercie Mazdy. To nie jest więc przypadkowy strzał pod film, tylko auto, które naprawdę ma twarde argumenty, żeby brać je pod uwagę. Najbardziej lubię w CX-5 to, że ona nie robi z ciebie uczestnika eksperymentu. Wsiadasz i mniej więcej od razu wiesz, o co chodzi. Nie musisz się uczyć samochodu od nowa. Nie masz poczucia, że całe auto zostało zbudowane wokół jednego dziwnego pomysłu stylistycznego albo kilku modnych gadżetów. To jest samochód, który ma służyć, a nie udowadniać, że marka umie robić efekty specjalne. I to jest ważne, bo naprawdę sporo nowych aut dzisiaj bardzo chce zrobić mocne pierwsze wrażenie. Tyle, że problem jest w tym, że zazwyczaj to bardzo szybko mija. Potem zostaje codzienność. Parkowanie, trasa, zakupy, zimny poranek, zwykły wtorek. I właśnie w taki zwykły wtorek wychodzi, czy auto było dobrze przemyślane. CX-5 na tym tle wypada dosyć dojrzale. Nie krzyczy, nie próbuje co 5 minut przypominać, że jest inna. Ona po prostu działa. Czy to auto jest dla każdego? Jasne, że nie. Jak ktoś chce najbardziej cyfrowego wnętrza, najbardziej przyszłościowego klimatu i samochodu, który ma wyglądać jak szkic z targów motoryzacyjnych, no to nie tędy droga. Ale jeżeli ktoś chce SUV-a, tylko nie chce od razu brać udziału w tej całej przesadzonej modzie na napompowane cuda, to CX-5 ma bardzo dużo sensu. I właśnie dlatego otwiera tę listę. Nie jako dowód, że nagle pokochałem SUV-y, tylko jako przykład, że nawet w segmencie, za którym nie przepadam, da się znaleźć auto zrobione po ludzku. Kia Ceed. Przyznam szczerze, że tutaj chwilę się wahałem, bo na to miejsce równie dobrze mogłyby wskoczyć, nie wiem, Hyundai i30 albo Skoda Octavia. Ale tym razem wybór padł na Kia Ceed. Dlaczego właśnie ona?
bo w tym filmie nie chodzi o auto, które ma być najbardziej prestiżowe, największe albo najbardziej zaawansowane technologicznie. Chodzi o samochód, który ma po prostu nie zawodzić i nie męczyć człowieka, a Seat pasuje do takiej tezy naprawdę dobrze. Liczne raporty bardzo mocno oceniają Seata pod względem niezawodności. I to mi się w tej układance bardzo spina, bo Seat nie jest wyborem pod modę. To jest wybór dla kogoś, kto chce zwykłego auta do zwykłego życia i nie zamierza dorabiać do tego wielkiej filozofii. I właśnie dlatego wygrała u mnie z i30 i Octavią. i30 jest ok, ale Seat wydaje mi się po prostu pewniejszy, a Octavia bardzo sensowne auto, jasne, że tak. Tylko że Octavia zawsze trochę idzie w stronę dużo auta za rozsądne pieniądze, a tutaj chciałem czegoś bardziej zwartego, prostszego i mniej kombinatorskiego, a Seat jest po prostu uczciwa. To jest też świetny kontrapunkt dla całej tej obsesji na punkcie SUV-ów, bo nagle się okazuje, że dalej można kupić normalnego hatchbacka albo kombi, który nie musi być wyższy, nie musi być szerszy o pół metra i nie musi ważyć tyle, co mały blok mieszkalny, żeby dobrze ogarniać codzienność. Seat nie jest autem, które będzie wywoływać wielkie emocje na parkingu pod marketem. I dla mnie bardzo dobrze, bo przez to nie próbuje nadrabiać charakterem rzeczy, których potem nie dowozi. Ona ma być użyteczna, przewidywalna i na tyle sensowna, żeby właściciel po roku nie tłumaczył sobie, że może nie jest idealnie, ale za to jak to wygląda. Nie, tu ma po prostu wszystko działać. I właśnie takie auta ludzie często doceniają za późno, bo przy zakupie łatwo się złapać na większe, mocniejsze i bardziej efektowne opcje, a potem przychodzi zwykłe życie i nagle okazuje się, że ten niepozorny Seat najmniej męczyłby cię na co dzień. To jest auto dla człowieka, który nie chce sobie niczego udowadniać. Chce wsiąść, jechać, ogarniać swoje sprawy i nie mieć wrażenia, że samochód codziennie prosi go o uwagę. I właśnie dlatego Seat jest godny uwagi. Toyota Corolla Hybrid. Z Toyotą miałem nieco inny dylemat, bo równie dobrze mógł tu wylądować Yaris, a część osób pewnie od razu wrzuciłaby też Corollę Cross. Tyle tylko, że Yaris jest już po prostu mniejszym autem, a Corolla Cross odpada u mnie z jednego prostego powodu. To znowu SUV. Dlatego zostaje zwykła Corolla. I moim zdaniem bardzo słusznie, bo Corolla jest bardziej uniwersalna. Dla singla, dla pary, dla kogoś, kto żyje głównie w mieście. Dla kogoś, kto raz na jakiś czas jedzie dalej. Dla kogoś, kto chce mieć normalne auto do życia, a nie kolejnego napompowanego zawodnika pod aktualne trendy. Corolla ma mocne wyniki w kontekście niezawodności, a w Polsce wciąż jest dostępna w normalnej ofercie. I to w kilku wersjach nadwoziowych. I właśnie, to jest jej siła. Ona daje wybór, ale nie robi z tego przedstawienia. Nie próbuje być bardziej skomplikowana niż musi. Największą zaletą Corolli jest to, że ona nie wysysa z człowieka energii. Serio, to brzmi może i dosyć mało romantycznie, ale przy aucie do codziennego życia to jest ogromny komplement. Są samochody, które ciągle czegoś od ciebie chcą. Ciągle zwracają na siebie uwagę. Ciągle próbują coś udowadniać. A Corolla? Ona po prostu działa. I to jest powód, dla którego tyle osób wraca do niej myślami. Nie dlatego, że to auto wygrywa konkurs na najbardziej ekscytujące nadwozie, bo nie wygrywa. Tylko dlatego, że coraz mniej ludzi ma ochotę testować własną cierpliwość na samych sobie. Kupujesz auto, chcesz jeździć, a Corolla właśnie to obiecuje. Czy jest trochę zachowawcza? Jest. Czy dla niektórych będzie zbyt spokojna? Tak. Ale w materiale o autach, które nie zawodzą, to jest wręcz część jej uroku. Bo spokojne, uczciwe auta bardzo często są lepsze w życiu niż te, które przez chwilę robią większe show. I jeszcze jedno. Bardzo dobrze, że to nie Corolla Cross, bo dzięki temu ten film pozostaje spójny. Nie idzie w stronę listy 5 SUV-ów, bo rynek tak chce. Tylko pokazuje, że zwykła osobówka nadal potrafi wygrać z modą. I chwała jej za to. Co więcej, Corolla jest właśnie takim autem, które nie próbuje być bardziej życiowe przez sam rozmiar. Nie mówi ci: kup większe, wyższe, cięższe, to dopiero będziesz miał uniwersalność. Nie, ona pokazuje, że da się być sensownym samochodem bez całej tej durnej otoczki. I za to
ją szanuje. Honda Civic Hybrid. I przyszedł czas na Civica. I to jest w ogóle fajny przypadek, bo pod tą nazwą dalej stoi coś więcej niż tylko kolejny kompakt do odhaczania obowiązków. Z jednej strony masz zwykłego Civica w hybrydzie. Rozsądnego, dopracowanego, bardzo sensownego na co dzień. A z drugiej strony nad tym modelem cały czas wisi historia Type R. I może właśnie dlatego zwykły Civic nie jest takim totalnie bezpłciowym autem jak część konkurencji. Nadal czuć, że to Civic, a nie po prostu kolejny poprawny hatchback. Sama hybrydowa wersja ma bardzo mocne wyniki niezawodności i jest normalnie dostępna w polskiej ofercie Hondy. To jest właśnie piękne w tym aucie. Ona nie próbuje być sportowym potworem, ale też nie robi z kierowcy urzędnika własnej codzienności. W wielu współczesnych kompaktach czuję trochę taki klimat. Wszystko jest okej, ale nic cię nie obchodzi. A Civic jednak zostawia po sobie coś więcej. I jasne, Type R to już zupełnie inny świat i jej europejski rozdział niestety się kończy. Ale sama obecność takiej historii wokół modelu dalej robi swoje. Dzięki temu zwykły Civic ma w sobie, nazwijmy to, taki jakiś kręgosłup, jakieś tło, jakąś tożsamość. I to naprawdę czuć. To jest ważne, szczególnie wtedy, kiedy ktoś chce kupić rozsądny samochód, ale nie chce przy okazji czuć, że podpisał kapitulację wobec wszystkiego, co w motoryzacji lubił. No bo umówmy się, część naprawdę sensownych aut jest zwyczajnie martwa. Są dobre, poprawne, praktyczne i kompletnie bez życia. Civic taki nie jest. On dalej jest bardzo racjonalny, ale nie odbiera ci przyjemności z samego faktu, że masz samochód. To nie jest mała rzecz. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy tyle modeli jest robionych tak, jakby najważniejsze było tylko to, żeby nikt się do niczego nie przyczepił. Civic jest trochę bardziej odważny, ale w granicach zdrowego rozsądku. I to właśnie dlatego jest wyżej niż Corolla. Bo Corolla jest może i bardziej bezdyskusyjna jako narzędzie do życia. Ale Civic dodaje do tego jeszcze jedną rzecz. Odrobinę charakteru. I nie chodzi o żadne ściganie się, czy robienie z niego auta dla napaleńców. Chodzi o zwykłe ludzkie poczucie, że nie kupiłeś tylko poprawnego urządzenia do przemieszczania się. Nie każdemu to podejdzie. Wiadomo. Ktoś powie, że woli siedzieć wyżej. Ktoś inny, że za te pieniądze patrzysz w stronę innych aut. Spoko. Ale jeśli ktoś lubi klasyczną formę kompaktu i chce mieć samochód, który jest jednocześnie rozsądny, nowoczesny i jeszcze nie pozbawiony charakteru, to Civic jest jedną z najmocniejszych propozycji na dzisiejszej liście. Toyota RAV4 Hybrid. No i numerek 1. Aż wstyd się przyznać, ale tak. SUV. Ale spokojnie. Nie dlatego, że nagle uważam, że wszystko co najlepsze musi być wyższe, większe i bardziej crossoverowe. Nic z tych rzeczy. Tylko, że skoro ludzie i tak chcą dziś siedzieć wyżej, wozić rodzinę, bagaże, mieć święty spokój i nie rozkminiać, czy auto podoła codzienności, to lepiej wskazać jednego SUV-a, który naprawdę ma sens, niż udawać, że ten segment w ogóle nie istnieje. I właśnie dlatego RAV4 ląduje tu na pierwszym miejscu. Obecna RAV-ka ma bardzo mocne wyniki niezawodności, a model możesz normalnie iść i kupić w salonie. I szczerze, w filmie o nowych autach, które nie zawodzą, naprawdę trudno ją było pominąć. Największa siła RAV4 polega na tym, że to jest auto skrajnie życiowe. Może nie najbardziej emocjonujące, może nie najbardziej finezyjne, ale bardzo życiowe. I to często okazuje się ważniejsze niż wszystkie katalogowe fajerwerki razem wzięte. No bo zobacz, ile problemów ono rozwiązuje na starcie. Wysoka pozycja za kierownicą dla tych, którzy tego chcą. Sensowna przestrzeń. Napęd, którego ludzie już się nie boją. Samochód, którym pojedziesz po mieście, pojedziesz w trasę, zawieziesz rodzinę, pojedziesz na wakacje i raczej nie będziesz miał poczucia, że w którymś momencie auto zaczyna ci w czymkolwiek przeszkadzać. I właśnie tu wychodzi przewaga RAV-ki nad wieloma bardziej efektownymi propozycjami. Ona od początku wie, czym chce być. Nie próbuje być premium na siłę. Nie próbuje być sportowa na pokaz. Nie próbuje udawać, że jest czymś innym niż naprawdę jest. Ma być bardzo dobrym narzędziem do codziennego życia. I robi to perfekcyjnie. Czy jest najciekawsza z całej piątki? Oczywiście, że nie. Czy ja prywatnie najbardziej bym się nią jarał? Też nie. Ale to nie jest film o tym, czym człowiek najbardziej by się jarał przez 2 dni po odbiorze z salonu. To jest film o tym, co ma nie zawodzić. A RAV4 jest w tej kategorii po prostu piekielnie trudna do pokonania. I może właśnie dlatego kończy ten materiał. Bo ona świetnie pokazuje różnicę między autem fajnym na chwilę, a autem
dobrym do życia. Z tym pierwszym łatwo się zachwycić, z tym drugim łatwo po prostu spokojnie żyć przez lata. I dla ogromnej liczby ludzi to drugie jest dużo więcej warte. Na końcu tego filmu i tak wszystko sprowadza się do jednej rzeczy. Nie do mocy, nie do ekranu, nie do tego, ile razy producent użył słowa premium, tylko do pytania, czy to auto po roku nadal będzie mi pasowało do mojego życia? No bo tak, Mazda CX-5, no bo jest wyjątkiem od mojej niechęci do SUV-ów i nie robi z siebie żadnego cyrku. Kia Ceed, no bo wygrała z i30 i Octavią swoją prostotą i uczciwością. Toyota Corolla, bo dalej pokazuje, że zwykła osobówka potrafi być bardziej sensowna niż modny crossover. Honda Civic, bo rozsądek nie musi oznaczać auta bez charakteru. No i Toyota RAV4, bo jeśli już SUV, to taki, który naprawdę rozwiązuje realne problemy, a nie tylko dokłada kolejne. I szczerze, właśnie takie auta najczęściej okazują się najlepsze. Nie te, które robią największy hałas wokół siebie, tylko te, które po prostu nie komplikują ci życia. A w 2026 to jest już naprawdę bardzo dużo. Dajcie znać, czy któryś z tych samochodów wam przypasował. Jeśli tak, to który? Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, ja się z wami żegnam i do następnego. Hej!